Jedyna naprawdę pewna rzecz w życiu to zmiany. Zmian uniknąć się nie da. Próbowałam, nie da się. Nie da się ich powstrzymać, nie da się ich zatrzymać, nie da się przed nimi uciec. Niestety, takie życie. Mam w tej chwili w rękach małą książeczkę, taką cieniutką. Kiedy po nią ostatnio sięgnęłam, przypomniałam sobie, jak bardzo mną wstrząsnęła, kiedy ją czytałam po raz pierwszy. To jest książeczka, którą mogą czytać i starsi, i młodsi, i bardzo dojrzali, i wchodzący dopiero w życie. Jest polecana już od 12 roku życia. Książkę tę napisał Spencer Johnson i ma ona tytuł Kto zabrał mój ser? I jest to książka, która mówi o tym, jest to prosta, a zarazem mądra, alegoryczna przypowieść, odkrywająca najgłębsze prawdy o zmianach dokonujących się w naszym życiu. Jej mottem, takim motywem przewodnim jest to, aby otworzyć się na zmiany, nie walczyć z nimi. Ta walka nie ma sensu, naprawdę, uwierzcie mi, nie ma sensu. One i tak te zmiany będą przychodzić, nie da się przed nimi uciec. Ta książka jest prostą i łatwą do odczytania mapą, której możemy użyć, szukając drogi wiodącej nas do rozwiązania osobistych problemów związanych ze zmianami w naszym życiu. I w tej książce ser symbolizuje, przeczytam, żeby nie skłamać, ser symbolizuje to metafora wszystkiego, czego pożądamy w życiu, czyli dobrej pracy, zdrowych związków z innymi ludźmi, majątku, zdrowia czy spokoju duchowego. Zaś labirynt, zaraz Wam o tym przeczytam, to miejsce, w którym szukamy tego, czego pragniemy, czyli na przykład firma, w której chcemy pracować, rodzina czy społeczność, w której żyjemy. I przeczytam Wam z tej książki obszerny fragment, samą tę historię o serze, o poszukiwaniu sera. Posłuchajcie. Kto zabrał mój ser? Dawno temu, w pewnym dalekim kraju, żyły 4 istoty, które spędzały życie biegając korytarzami wielkiego labiryntu w poszukiwaniu sera, który służył im za pożywienie i dawał im szczęście. 2 z nich były myszami. Nazywały się Nos i Pędziwiatr. 2 były maleńkimi ludźmi. Tak małymi jak myszy, ale przypominającymi zwyczajnych ludzi. Nazywali się Zastałek i Bojek. Z powodu ich małych rozmiarów łatwo było nie zauważyć, co robią. Gdybyś jednak przyjrzał się im dokładnie, odkryłbyś wiele bardzo interesujących zjawisk. Mali ludzie i myszy spędzali każdy dzień w labiryncie, poszukując sera. To był ich sens życia. Myszy, Nos i Pędziwiatr, które natura obdarzyła malutkimi gryzoniowymi rozumkami i potężnym instynktem, szukały zwykle twardego i kruchego. Mali ludzie, czyli Zastałek i Bojek, wykorzystali swoje rozumy, pełne różnych przekonań i emocji, do poszukiwania rozmaitych gatunków sera. Sera przez duże S, które, jak wierzyli, uczyni ich szczęśliwymi. Myszy i ludzie, choć bardzo się od siebie różnili, zachowywali się podobnie. Każdego ranka zakładali dresy, buty do biegania, opuszczali swoje małe domki i wyruszali na poszukiwanie ulubionego sera. Labirynt był niesamowitą plątaniną korytarzy i komnat. Gdzieniegdzie można było znaleźć kawałki sera. Niektóre korytarze były jednak ciemne albo ślepe, tak że nie trudno było się w nim skupić. Tym jednak, którzy potrafili się w nim poruszać, labirynt odkrywał wiele sekretów, które pozwalały cieszyć się lepszym życiem. Myszy, Nos i Pędziwiatr używały prostej, ale mało wydajnej metody prób i błędów, aby znaleźć swój ser. Biegały wzdłuż jakiegoś korytarza, a gdy okazywał się pusty, zawracały i przeszukiwały inny. Nos używał swojego wielkiego nosa do wywęszenia sera na odległość, a Pędziwiatr natychmiast sprawdzał, czy nosa się nie mylił. Oczywiście często gubili się w labiryncie, wpadali na ściany i biegli w niewłaściwym kierunku. Mali ludzie postępowali podobnie. Polegali wprawdzie na swojej umiejętności myślenia i korzystania z wcześniejszych doświadczeń, ale ich skomplikowane mózgi, poszukujące wielce uczonych rozwiązań, często wpędzały ich w kłopoty.
W końcu każdy z nich, działając swoimi metodami, znalazł to, czego szukał. Ulubiony ser w magazynie sera S, ukrytym w jednym z korytarzy labiryntu. Od tej chwili każdego ranka myszy i ludzie, ubrani w swoje sportowe stroje, biegli do magazynu sera S. Po pewnym czasie wszyscy przywykli do ustalonego porządku dnia. Nos i Pędziwiatr codziennie wczesnym rankiem pędzili przez labirynt tą samą drogą. Gdy docierali do celu, zdejmowali buty i zawieszali je na szyjach ze związanymi sznurowadłami. Dzięki temu, gdyby było to konieczne, mogli szybko je założyć. I cieszyli się dostatkiem swojego sera. Zastałek i Bojek początkowo także co rano biegli do magazynu S, aby zjeść pyszny kawałek sera, który czekał na nich u celu. Po niedługim czasie zmienili jednak obyczaje. Każdego dnia budzili się później, pobierali wolniej i niespiesznie udawali się do magazynu sera. W końcu przecież wiedzieli, gdzie jest ser i że zawsze go znajdą. Nie mieli pojęcia, skąd bierze się ser, ani kto go tam umieszcza. Zakładali, że każdego dnia tam będzie. Po przybyciu na miejsce chwilę odpoczywali, wieszali stroje na wieszaku, zdejmowali buty i zakładali kapcie. Czuli się jak u siebie w domu. Mieli przecież swój ser. To wspaniałe, powiedział Zastałek. Tego sera wystarczy nam do końca życia. Mali ludzie byli szczęśliwi i czuli się bezpieczni. Nie minęło wiele czasu, a Zastałek i Bojek zaczęli nazywać ser z magazynu S swoim serem. Było go tak dużo, że przenieśli swoje domy bliżej magazynu i wokół niego skoncentrowali swoje życie. Aby uczynić magazyn przytulniejszym, Zastałek i Bojek udekorowali ściany wesołymi napisami i rysunkami przedstawiającymi ser. Jeden z napisów głosił: jeśli masz ser, jesteś szczęśliwy. Niekiedy Zastałek i Bojek zapraszali swoich przyjaciół, aby obejrzeli sterty sera w magazynie S. Wskazywali nań z dumą, mówiąc: niezły kawał sera, co? Częstowali przyjaciół, a czasem tylko go pokazywali. Zasłużyliśmy na ten ser, powiedział Zastałek pewnego dnia. Pracowaliśmy długo i ciężko, aby go znaleźć. Odłamał spory kawałek sera i zjadł ze smakiem. Potem zasnął, co zwykł czynić po posiłku. Wieczorem mali ludzie wracali do swoich domów z ogromnymi porcjami sera, a rano wracali do magazynu po świeży ser. Trwało to jakiś czas. Wiara Zastałka i Bojka w nieskończone zapasy sera przerodziła się w arogancję. Poczuli się tak pewni siebie, że nie zauważyli zachodzących zmian. Tymczasem Nos i Pędziwiatr postępowali jak zawsze. Każdego ranka przybiegali do magazynu S i zaczynali od obwąchania jego ścian. Okrążali budynek kilkakrotnie i skrobali pazurami jego ściany, sprawdzając, czy nic się nie zmieniło od poprzedniego dnia. Potem dopiero siadali, aby cieszyć się małym co nieco. Pewnego dnia, gdy przybyli do magazynu, stwierdzili, że nie ma w nim ani kawałka sera. Nie byli wcale zaskoczeni, ponieważ zauważyli, że od kilku dni zapasy sera w magazynie stopniowo malały. Byli przygotowani na to, co nieuchronne i instynktownie wiedzieli, co robić. Spojrzeli na siebie, założyli buty i ruszyli na poszukiwanie nowego sera. Myszy nie przejmowały się analizą sytuacji. Nie hołdowały też fałszywym przekonaniom i wierzeniom. Dla nich problem i jego rozwiązanie były proste. Sytuacja w magazynie S się zmieniła. Nos i Pędziwiatr pogodzili się ze zmianą. Rozejrzeli się po labiryncie. Nos jak zwykle zaczął węszyć, wskazał Pędziwiatrowi kierunek ruchem głowy i już po chwili biegli korytarzami w poszukiwaniu nowego sera. Nieco później tego dnia Zastałek i Bojek przybyli do magazynu S.
Nie dostrzegli wcześniej zmian zachodzących w magazynie. Spodziewali się więc znaleźć tam wiele sera. Jakież było ich zdziwienie! Co? Nie ma sera? Wykrzyknął Zastałek. Nie ma sera! Nie ma sera! Krzyczał, jakby ktoś mógł go usłyszeć i wypełnić magazyn. Kto zabrał mój ser? Wściekał się. Na koniec wziął się pod boki, twarz mu poczerwieniała i ile sił w płucach wykrzyknął: to nie fair! Bojek nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. On też spodziewał się znaleźć ser w magazynie. Długo stał jak wryty. Nie był przygotowany na to, co się stało. Zastałek coś wykrzykiwał, ale Bojek nie chciał go słuchać. Nie chciał dopuścić do siebie myśli o tym, co zaszło. Zachowanie małych ludzi nie było rozsądne ani produktywne, ale można je zrozumieć. Znalezienie sera nie było łatwe i stanowił on dla małych ludzi coś więcej niż tylko pożywienie. Znalezienie sera było sposobem na osiągnięcie szczęścia. Mieli swoje własne wyobrażenie o tym, czym jest ser w zależności od jego smaku. Dla niektórych ser to dobro materialne. Dla innych oznacza zdrowie i dobrobyt. Dla Zastałka ser oznaczał poczucie bezpieczeństwa, perspektywę założenia rodziny i szczęśliwego życia w domu przy Alei Cheddarowej. Dla Bojka ser to był prestiż i wielki dom na wzgórzu Camembert. Ponieważ ser był dla nich bardzo ważny, mali ludzie długo zastanawiali się, co robić. Wszystko jednak, co wymyślili, to dokładne przeszukanie wewnątrz i od zewnątrz magazynu S. Podczas gdy Nos i Pędziwiatr dawno już szukali nowego sera, Zastałek i Bojek nadal biadolili. Rzucali gromy i wyrzekali na niesprawiedliwość losu. Bojek popadł w depresję. Co się stanie, jeśli jutro też nie będzie sera? Przecież wszystkie jego plany życiowe były związane z serem. Mali ludzie nie mogli uwierzyć w to, co się stało. Jak to możliwe? Nikt ich nie ostrzegł. To było nieuczciwe. Nie tak miało być. Zastałek i Bojek wrócili do domów głodni i zniechęceni. Zanim jednak opuścili magazyn, Bojek napisał na ścianie: im ser jest dla ciebie ważniejszy, tym bardziej chcesz go zatrzymać.